Dzień dobry. Witam Was ja i mój nowy kapturek. Biały jak śnieg, chociaż tego śniegu już jak na lekarstwo i pada, ale to nic. Mnie nie przestraszy żaden deszcz i nie odwiedzie mnie od zrobienia filmu dla Was. A co to jest za film? Słuchajcie. Dieta ketogeniczna przyspiesza menopauzę i zaburza cykl owulacyjny. Tak. I mężczyznom w zasadzie jest wszystko jedno, nie? Oni to mają w nosie. Więc żaden guru od diety ketogenicznej, on Wam tego nie powie. Nie, to nie macie się co na to nastawiać, nie powie. Ja już zrobiłam film o takich restrykcyjnych, skrajnych dietach i o zagrożeniach, które one ze sobą niosą. A dzisiaj chcę Wam szczegółowo wytłumaczyć, dlaczego właśnie dieta ketogeniczna jest niedobra dla kobiet w długim okresie czasu. Znaczy niewskazana, tak? W długim okresie czasu, patrząc przez pryzmat naszego układu hormonalnego i związanego z tym układem przekwitania, ale też przez pryzmat płodności. Dlatego, że układ rozrodczy kobiety zależy przede wszystkim w dużej mierze od węglowodanów. Ja zaznaczam Wam też, i już Wam też to mówiłam, że ja sama źle reaguję na duże ilości węglowodanów w diecie i od czasu do czasu sobie taką dietę ketogeniczną zastosuję. Głównie zimą, bo w lecie mi szkoda tych warzyw, owoców, ziółek i tak dalej, których miałabym nie jeść, ale nigdy nie odważyłabym się na stosowanie tej diety latami, co się czasem niestety zdarza i ma miejsce w przypadku niektórych, zwłaszcza kobiet. A dlaczego? Ja już Wam mówię, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zróbcie sobie napar z ziółek i zapraszam do oglądania. Przede wszystkim wspomnę o tym, o czym mówiłam już w ostatnich filmach, że dieta ketogeniczna jest stosunkowo młodą dietą, jeżeli chodzi o jakby rozpiętość czasu, tak, w której jest badana i jakby polecana do stosowania. I my nie wiemy, jak ona będzie wpływać na nasz organizm długofalowo. Natomiast patrząc przez pryzmat biochemii, patrząc przez pryzmat układu hormonalnego, który steruje w naszym organizmie wszystkim, bo układ hormonalny steruje u nas wszystkim. I my możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ta długofalowa dieta keto nie sprzyja kobietom. W przypadku diety ketogenicznej tą głównym orężem i tym, o czym cały czas się mówi, jest insulina i odchudzanie, tak? To odchudzanie, którym ta dieta ketogeniczna to jest jeden ze skutków ubocznych, tak? I miałaby właśnie skutkować tym, że nabawimy się pięknej, zgrabnej sylwetki. Ale zapominamy o tym, że szczupłe ciało to dla naszego zdrowia nie jest wszystko. Zwłaszcza w przypadku kobiet. I paradoksalnie najbardziej narażone na problemy są panie, które są szczupłe, mają mało tkanki tłuszczowej i mają bardzo dużą aktywność fizyczną. Posłuchajcie dlaczego. Ja tak sobie tutaj patrzę, no że niespecjalny macie ten krajobraz, nie? Tutaj za mną. No ale co ja mam zrobić? Tak wygląda las zimą, kiedy nie ma śniegu. No to nic, ale myślę, że ważne jest to, o czym się tutaj mówi, a obrazki będą z nową wiosną, będą piękniejsze. Posłuchajcie. Dieta ketogeniczna może być korzystna, tak? Zwłaszcza w niektórych stanach jak insulinooporność, niektóre formy PCOS, tak? Tutaj możemy się wspomagać. No, to w przypadku kobiet, bo jak wiecie, ta dieta była wynaleziona, żeby leczyć dzieci z padaczki lekoopornej, ale tam znowu zaobserwowano te zmiany niekorzystne w kościach, o czym mówiłam w filmie, to sobie zerknijcie właśnie o zagrożeniach płynących z restrykcyjnych diet i eliminacyjnych bardzo. Natomiast u zdrowych kobiet
z niską masą ciała i z dużą aktywnością fizyczną, ona może przyspieszać menopauzę albo wywoływać objawy takie przypominające początek menopauzy. I koncentruje się to jakby w 4 obszarach, które po kolei omówię, ale to jest związane z przewlekłym deficytem energetycznym, ze spadkiem leptyny, z zahamowaniem pulsacji GNRH i ze stresem metabolicznym i z wydzielaniem kortyzolu. Oczywiście też trzeba powiedzieć tutaj, żeby oddać jakby słuszność prawdzie, że u niektórych kobiet to jest odwracalne. Po prostu po powrocie do normalnego trybu żywienia, do tej zrównoważonej diety, to się wszystko reguluje na powrót. Ale przy długotrwałym zaburzeniu osi hormonalnej to może prowadzić do trwałego wygaszania funkcji jajników. I już Wam teraz po kolei każdą z tych rzeczy tłumaczę. Najpierw będziemy mieć deficyt energetyczny i tę niską dostępność glukozy. Dlaczego to jest zagrożeniem dla układu rozrodczego kobiety i układu hormonalnego kobiety? Wiemy, że ketoza wiąże się z niską podażą węglowodanów, tak? Natomiast organizm kobiety, szczególnie układ rozrodczy, jest silnie zależny od takiej stabilności energetycznej i przede wszystkim od obecności glukozy, która jest tym sygnałem bezpieczeństwa metabolicznego. I teraz, jeżeli mózg rejestruje niedobór glukozy i zmniejszoną dostępność energii, a mózg już tłumaczyłam, jak to jest z tą glukozą i mózgiem. Nie ma żadnych badań potwierdzających, że ketony w całości mogą zapotrzebowanie mózgu na glukozę pokryć. Wręcz przeciwnie, więc nie piszcie mi takich komentarzy. Owszem, 70-80% to jest glukoza pochodząca z ciał ketonowych, natomiast neuroprzekaźniki i cały układ hormonalny potrzebuje innych przemian biochemicznych, czyli przemian biochemicznych węglowodanów, układ właśnie mówiłam Wam też hormonalny, do tego, żeby do mózgu tę glukozę dostarczyć. I to 20% minimalne musi być z węglowodanów. Dlatego keto jest sprytna. Tam nie rezygnuje się całkowicie z węglowodanów, jest 5-10% węglowodanów, tak? Potem są takie wersje, gdzie jest doładowanie węglowodanami, czyli oni wiedzą, że te węglowodany są potrzebne. Więc nie mówmy, że niepotrzebne, bo węglowodany są potrzebne właśnie do tego, a jak to wygląda z czerwonymi krwinkami, też tłumaczyłam, odnosząc się do jednego takiego zaczepnego komentarza. I ten mózg glukozę musi mieć, tak? Bo jeżeli mózg rejestruje niedobór glukozy, tej, którą potrzebuje właśnie do takich przemian, ale też zmniejszoną dostępność energii, jak powiedziałam, to on hamuje wydzielanie pulsacyjne tego GNRH, co prowadzi do spadku LH i FSH. Zaraz powiem, co to są za hormony. Natomiast wtedy co się dzieje? Wtedy cykle stają się nieregularne, słabną, tak? W ostateczności one mogą w ogóle zaniknąć. I to przypomina taki jakby naturalny, fizjologiczny tor wygaszania jajników. Czyli co się równa czemu? Równa się przyspieszonemu stanowi menopauzalnemu. I teraz tłumaczę Wam, co to jest to GNRH i LH i FSH. Dobrze, ja Wam teraz powiem, co to jest to GNRH. To jest taki hormon zwany gonadoliberyna, wytwarzany przez podwzgórze w mózgu. A propos, kortyzol, o którym będę mówiła na końcu, też blokuje ten hormon, co nie jest dobre, więc słuchajcie uważnie, bo w kontekście tego hormonu też będziecie wiedzieć, dlaczego podwyższony kortyzol jest taki też niekorzystny, tak? Właśnie ze względu też na układ rozrodczy. No i ten hormon uwalnia gonadotropiny i on to jest kluczowym hormonem dla płodności i dla wszelkich funkcji rozrodczych. Jak mówiłam, jest produkowany w podwzgórzu w mózgu i działa na przysadkę, czyli zobaczcie, ta oś HPA, podwzgórze, przysadka, nadnercza, to jest wszystko ze sobą powiązane. Podwzgórze do przysadki, przysadka do nadnerczy, nadnercza wydzielają kortyzol.
to jest ta oś stresu, tak, o której pisał dr Hugo Zeile, zwany doktorem stresem. Jak kiedyś natraficie na to nazwisko, to on całe swoje życie, 50 lat prawie badań naukowych poświęcił badaniu stresu i o tym stresie wiedział wszystko. A to jest ważne też w kontekście adaptogenów, tak? Jeżeli bierzecie adaptogeny, to one właśnie mają działanie niespecyficzne, czyli nie wpływają na dany konkretny organ, tylko prowadzą do homeostazy, czyli równowagi organizmu przez co? Właśnie przez działanie hormonów, przez wpływ na poziom kortyzolu i przez wpływ na cały układ hormonalny, który jest taki ważny dla naszego organizmu. No ale dobrze, ale teraz tak, ta gonadotropina działa na przysadkę mózgową, stymulując ją do wydzielania dwóch takich bardzo ważnych hormonów, czyli hormonu LH, hormonu luteinizującego i hormonu FSH, czyli folikulotropowego. To są dwa hormony, które regulują funkcjonowanie jajników u kobiet i jąder u mężczyzn też zresztą. Więc oni nie powinni się tak cieszyć, bo jak wspominałam Wam też w poprzednim filmie, keto może doprowadzić do zaburzeń erekcji właśnie ze względu na to. Ale oczywiście żaden guru keto się do tego nie przyzna. No way, no way, no way, więc nawet go nie pytajcie. I już Wam mówię, co się dzieje wtedy u pań. Czyli, jak przed chwilą wspomniałam, GNRH pulsacyjnie stymuluje przysadkę do produkcji FSH i LH. FSH natomiast stymuluje pęcherzyki jajnikowe, w których stymuluje je do wzrostu. To są pęcherzyki, w których może dojrzewać komórka jajowa. Natomiast LH jest hormonem, który odpowiada za samą już owulację i za powstawanie ciałka żółtego. Więc ten nasz cały cykl menstruacyjny zależy od czego? Zależy od prawidłowego rytmu pulsacji właśnie GNRH. Jeżeli ten rytm się zaburzy, na przykład przez stres, przez ketozę, przez głodówkę, to nam przestaje działać cały układ. Mamy brak owulacji, brak miesiączki, co za tym idzie, tak? I wygaszanie takie stopniowe, naturalne wygaszanie hormonów płciowych, które prowadzi do menopauzy. Teraz musimy pochylić się nad leptyną, czyli nad tak zwanym hormonem sytości. Tkanka tłuszczowa u kobiet produkuje leptynę. Leptynę, która pobudza z kolei podwzgórze do utrzymywania takiej cykliczności hormonalnej. I teraz na diecie ketogenicznej, zwłaszcza u kobiet bardzo szczupłych, sportowców, takim z niskim procentem tkanki tłuszczowej, ten poziom leptyny często jest niski, a w ogóle na diecie ketogenicznej bardzo często spada. I co robi nasz mózg? Nasz mózg interpretuje to jako zagrożenie dla płodności i on po prostu najzwyczajniej w świecie przechodzi w tryb oszczędzania energii, bo my jesteśmy przez naturę stworzeni. No nikt się nie będzie rozmnażał wtedy, kiedy jest zagrożenie, że ten płód w jakiś sposób miałby być niedoskonały czy zagrożony, tak? I tak zaprojektowany jest też nasz organizm. I wtedy następuje wyciszenie osi rozrodczej. I to jest też mechanizmem, który może prowadzić do takiego wtórnego zaniku miesiączki, albo też do przyspieszenia tych wszystkich tego całego procesu menopauzalnego. Tak, no. Tak to jest z leptyną. I dalej. Insulina i jej jakby nieprawidłowości to jest oczywiście rzecz zła, ale musimy pamiętać o tym, coś mi tutaj ma, że insulina i insulinopodobny ten IGF-1, czyli insulinopodobny czynnik wzrostu, jeżeli jest na keto, tak, mało tego, niski poziom, to one ograniczają też stymulację wzrostu pęcherzyków jajnikowych. I efektem tego jest co? Są zaburzenia owulacji, są rzadsze miesiączki, jest zanik fazy tej lutealnej, czyli znów obraz, który jakby prezentuje nam wygaszanie w ogóle czynności jajników w organizmie.
No i jak tu być płodnym, skoro nasz organizm tego po prostu najzwyczajniej nie chce i się przed tym broni. No i wreszcie kortyzol. Przy takiej restrykcyjnej diecie keto wzrasta też wydzielanie kortyzolu, który działa hamująco na oś rozrodczą. Mówiłam Wam, że na przykład w kontekście niejadania śniadań, że brak insuliny czy niedobory insuliny rano powodują zwiększenie kortyzolu, a jakie w ogóle inne zagrożenia płyną ze zwiększonej ilości kortyzolu w naszym organizmie, łącznie ze stanami zapalnymi, które generują wszystkie choroby, to wy wiecie. A tutaj ten kortyzol, jak już przed chwilą wspominałam, blokuje też GnRH, czyli cykle owulacyjne nam się skracają albo w ogóle nam zanikają. Właśnie też przez nadmiar kortyzolu. To tłumaczy, kochani, dlaczego jak mamy duży stres, jak żyjemy w stresie, a stresorem jest nie tylko to, że my się denerwujemy, ale jest i zanieczyszczone powietrze. Gdzie jest mój pies? Dolar! Chodź, a tam jesteś. Chodź, chodź. Chodź, bo cię zje wilk. Chodź do mnie, chodź. Co ja mówiłam? I jak mamy różne stresory, to mamy bardzo często ten problem współczesnych młodych par, czyli trudności z zajściem w ciążę. A zobaczcie, nie wiem, czy Wam mówiłam, na pewno to opowiadam zawsze moim studentom, że miałam już parę przykładów, że ludzie się denerwowali, że nie mogą mieć potomstwa. Jeździli po całym świecie do najróżniejszych profesorów. To nic nie dawało. Oni za miesiąc w miesiąc zdenerwowali się jeszcze bardziej. I było tak, że w końcu machnęli ręką i powiedzieli: to uszczęśliwimy jakieś dziecko z domu dziecka, weźmiemy jakiegoś małego brzdąca z domu dziecka i stworzymy mu kochającą rodzinę i dom. I tak też zrobili. I co się okazało? Że przestali się denerwować, bo mieli dziecko, musieli się nim zająć, zupełnie o czym innym zaczęli myśleć. I nagle kobieta mówi do męża: a ja jestem w ciąży. A on mówi: jak to? Przecież my nie możemy mieć dzieci. Ona mówi: no jestem. I jest dziecko. Potem następne, słuchajcie, rekordziści mają 4 potomstwa. No właśnie dlatego przez ten cholerny kortyzol. Kortyzol, który notabene ratuje nam życie w takich sytuacjach stresowych i do tego jest stworzony, no ale o tym też mówiłam wielokrotnie w filmach, to sobie zajrzyjcie. Aż się spłakałam, słuchajcie, jak sobie o tym myślę, bo takie ja mam sytuacje też jakby nie z własnego, tylko, bo ja nie mam 4 dzieci, ale tutaj wśród znajomych. Mam takie 2 pary. Także jeżeli, tu ładna taka choineczka, to będę tutaj stała, żeby się z Wami, zaraz Wam jeszcze dolarka na koniec pokażę. Także słuchajcie, jeżeli macie w rodzinie kogoś, kto się stara o dziecko, a nie może, to powiedzcie mu o tym, bo może się tak zdarzyć, że tam jest albo szczupła, przetrenowana osoba, albo właśnie, nie daj Boże, jeszcze jakaś dieta wchodzi. Możecie nie mówić, oni też mogą z tego nie skorzystać. No wiecie, to nie jest moja jakby też sprawa. Każdy jest odpowiedzialny za swoje życie i zdrowie. Ale pamiętajcie, że menopauza dla kobiet to nie jest tylko koniec płodności, bo to jest też starzenie organizmu. Starzenie ze skórą, z włosami włącznie, nie tylko brak płodności. Dlatego, że niestety samica w naturze, jak przestaje być płodna, nie jest już potrzebna, jakkolwiek okropnie i okrutnie to brzmi. Ale tak to właśnie jest. Niestety, nie jest już potrzebna. I wtedy bardzo szybko się starzejemy. Więc decyzja należy do Was. A tutaj macie dolarka, który ma liść na grzbiecie, bo się wytarzał. Przed chwilą, patrzcie, już śniegu jest coraz mniej. Ale i tak jest u nas ładnie. Ja kocham te leśne spacery. Tak, czekasz za pancią. Tak, grzeczny piesek. No dobra, ziółka. To mam nadzieję, że film się Wam przydał. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi i na razie, pa.